Nie wiem, czy za wiele będzie teraz widać, ale jest środek nocy, jest dach. Przetargałem sobie na dach lampę i krzesełko. Zaraz siadam i chciałbym do Was trochę pogadać. Więc lećmy z czołówką, a potem trochę gadania. Dobry wieczór. Witam bardzo serdecznie w kolejnej odsłonie nocnego vloga. Bardzo Was serdecznie pozdrawiam z Łodzi, z mojego ulubionego dachu, czyli z naszego klasztoru nocą. Nie wiem, co takiego jest w tej nocy, że naprawdę strasznie lubię w nocy siedzieć, w nocy myśleć, w nocy modlić się, no i w nocy gadać też do Was. Kochani, chciałbym dzisiaj zacząć od fragmentu Ewangelii. Chciałbym, żebyśmy od niego wyszli, bo on mnie jakoś bardzo natchnął do tego, co chcę Wam dzisiaj powiedzieć. Jest taki fragment Ewangelii świętego Łukasza, już pod sam koniec życia Pana Jezusa, który opisuje najpierw wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy, jak pamiętacie, ten taki triumfalny wjazd. Osiołek, wiwatujące tłumy, rzucane gałązki, rzucane płaszcze, wielkie okrzyki uwielbienia. No niezwykły moment. I tuż po tym wydarzeniu, kiedy Pan Jezus jest gdzieś obok Jerozolimy, pewnie na jakimś wzgórzu, pewnie można nawet znaleźć w Biblii gdzie, może na wzgórzu oliwnym, nie kojarzę w tej chwili, ale Jezus patrzy na Jerozolimę, przygląda się jej. Jeśli ktoś z Was kiedykolwiek był w Jerozolimie, to wie, jak to jest niezwykły widok. Nie wiem, kiedy Jezus na to patrzył, czy przy zachodzącym słońcu, czy rano, ale to jest niezwykły widok. Jezus patrzy na tą Jerozolimę, na swoje ukochane miasto i zaczyna płakać. Dla mnie osobiście to jest jeden z najbardziej wzruszających momentów w Ewangelii. Kiedy Jezus płacze, widząc Jerozolimę, płacze dlatego, że ona go odrzuca. Jezus wie, że już za kilka dni ta Jerozolima zamorduje go. Jezus wie, że ci ludzie, którzy tam mieszkają, którzy teraz przed momentem wiwatowali, za momencik go umęczą, oskarżą, wykrzyczą, ubiczują, ukrzyżują, aż umrze. Jezus tam płacze nad jej przyszłością, nad tym, co się stanie już całkiem niedługo, bo prorokuje, że miasto zostanie zburzone. I najbardziej płacze nad tym, że Jerozolima nie rozpoznała czasu swojego nawiedzenia, że Jerozolima nie rozpoznała tego, który do niej przyszedł, który przyszedł przynieść pokój i dlatego, że nie przyjęła tego pokoju, no to będzie kiedyś zburzona. I przyznam szczerze, że kiedy patrzę na tego Pana Jezusa i kiedy widzę Jego serce tam, to rodzi się we mnie tylko jedno pragnienie, w sensie mieć takie serce jak On. Co to jest za serce? To jest serce, które wtedy, kiedy widzi tych, którzy Go odrzucają, tych, którzy Go za chwileczkę zamordują, tych, którzy będą Go męczyć ponad wszelkie możliwe wyobrażenia ludzkie, to Jezus, widząc ich, patrząc na nich i myśląc o tym, co się za chwileczkę wydarzy, płacze nad nimi. Nie grozi, nie wykrzykuje o ich złu, o ich grzechu, o tym, jak bardzo są niegodziwi, tylko widząc ich biedę, widząc to, że nie rozpoznali w Nim kogoś tak niezwykłego, kim On jest, po prostu płacze nad ich biedą i nad tym, co ta bieda z nimi zrobi. Moi drodzy, jak się łatwo domyślić, chciałbym dzisiaj o sercu Pana Jezusa. Przyznam szczerze, że czasem jak widzę siebie samego, kiedy patrzę na różnych ludzi, których nie lubię, którzy mi czynią jakąś krzywdę, którzy mnie oskarżają, którzy mówią o mnie różne rzeczy, kłamliwe, niekłamliwe, którzy mnie posądzają o tysiące rzeczy, to we mnie nie ma takiego serca jak u Pana Jezusa. Też kiedy patrzę na moich braci katolików i też na innych ludzi, na to, jak się wzajemnie obrzucamy oskarżeniami, jak się nieustannie wzajemnie, no właśnie, mam złe słowa w głowie, kiedy robimy sobie te wszystkie świństwa, to nie ma w nas takiego serca jak w Panu Jezusie. Tu mi od razu się przypominają wszystkie inne momenty ewangeliczne, wszystkie te momenty, gdzie Jezus czynił dobrze, a Go oskarżano, wszystkie te momenty, gdzie Jezus kochał, a Go oskarżano o jakieś straszne rzeczy. Od razu mi się przypomina ten moment,
w synagodze, gdzie Jezus mówił o tym, że przyszedł po to, żeby dawać łaskę, że przyszedł po to, żeby ogłaszać również ludziom, którzy na to nie zasługują, miłość. Chciano go zabić, chciano go zrzucić ze skały w przepaść. To są niesamowite momenty, kiedy serce Pana Jezusa musiało po prostu niepojęcie być zdumione, jak to jest możliwe, że taką Jego miłość się odrzuca. Kochani, chciałbym, żebyśmy w tym odcinku spróbowali popatrzeć na serce Pana Jezusa. Na serce Jezusa, które za momencik będzie wisiało na krzyżu i które będzie widziało tych, którzy Go mordują i które powie jedno cudowne zdanie. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Przebacz im. Ojcze, mordują mnie, robią najstraszliwszą zbrodnię w historii tego świata. Nikt nigdy nie zrobił nic straszliwszego od zamordowania Syna Bożego. Przebacz im, tato, bo oni nie mają pojęcia, co robią. Co to jest za serce, które w każdym człowieku, nawet najbardziej złym i to nawet złym, który właśnie w tym momencie, kiedy czyni mi to zło, potrafi okazać miłość komuś takiemu. Kochani, jest czerwiec. Jak wiecie, w Kościele katolickim, pewnie nie wszyscy jesteście w Kościele katolickim, ale w Kościele katolickim to jest specjalny miesiąc poświęcony sercu Pana Jezusa. Ja zawsze noszę ze sobą taki obrazek Pana Jezusa z takim sercem na wierzchu. Nie wiem, czy kojarzycie, pewnie niektórzy kojarzycie. U mojej babci świętej pamięci wisiał na ścianie. Zresztą mam wrażenie, że zawsze dawniej w domach takie obrazy wisiały, takie dwa wielkie obrazy. Maryi z takim sercem na wierzchu i Pana Jezusa z takim sercem na wierzchu. Te obrazy, można powiedzieć, są trochę kiczowate. Takie serce w koronie i w ogóle coś dziwnego. Ja uwielbiam ten obraz. Mam zawsze ze sobą taki obrazek. A w czerwcu też jakoś szczególnie staramy się pamiętać o tym sercu. Kochani, chciałbym, żebyśmy się dzisiaj, w tę niedzielę, żebyśmy może chociaż przez sekundę oderwali oczy od siebie, oderwali oczy od tej naszej mądrości, takiej albo innej, kiedy stoimy po jednej albo po drugiej stronie, i żebyśmy na to serce popatrzyli, na to najcudowniejsze, najpiękniejsze serce, które wtedy, kiedy jest odrzucane, to nie potępia, nie skazuje na piekło, tylko płacze z miłości. Niepojęte. Bardzo się dzisiaj modlę tego wieczoru w tym nocnym blogu o to, żebyśmy takie serce mieli. Chciałbym, żeby dzisiaj, po tym jak, mam nadzieję, wysłuchacie tego odcinka, żeby zapadła cisza w was. Nie krzyki, nie zdania, nie sądy, nie opinie, tylko żeby zapadła w nas cisza serca wsłuchanego w serce Pana Jezusa. Serce płaczące nad grzesznikami, serce, które nie może się nadziwić, że jest odrzucane, ale reakcją na to odrzucenie nie jest gniew, nie jest w nim potępienie, ale jeszcze większa miłość. Miłość pełna łez, ale jeszcze większa miłość. Może spróbujmy rzeczywiście, bez względu na to, czy jesteś katolikiem, czy nie jesteś katolikiem, wpatrzeć się teraz w czerwcu i też w ten dzisiejszy wieczór, w tym naszym nocnym kolejnym spotkaniu, w serce Pana Jezusa. Myślę, że byłoby to niezwykłe. Ja tak spróbuję. Jeśli ktoś z was zechce, zapraszam. Jeśli nie, trudno. Ale ja będę w to serce dzisiaj patrzył.